Jeśli w ostatnim czasie czułeś zmęczenie, przybrałeś na wadze, gorzej śpisz, albo masz wrażenie, że jesteś ciągle zestresowany, bardzo możliwe, że usłyszałeś jedno słowo jako wyjaśnienie wszystkiego. Kortyzol. Hormon stresu, winowajca tycia, powód bezsenności, przyspieszone starzenie. Ale co jeśli powiem Ci, że kortyzol nie jest problemem, że bez niego nie wstałbyś dziś z łóżka i że demonizowanie go to jedno z największych uproszczeń współczesnej narracji zdrowotnej? Dziś oddzielimy fizjologię od marketingu. Czym naprawdę jest kortyzol? Kortyzol to hormon steroidowy produkowany w korze nadnerczy. Powstaje z cholesterolu i jest elementem osi podwzgórze przysadka nadnercza, czyli tzw. osi HPA. To nie jest hormon stresu w sensie potocznym. To hormon przetrwania, jest naturalny, jest fizjologiczny, jest absolutnie niezbędny do życia. Bez kortyzolu nie utrzymasz prawidłowego ciśnienia, nie wyregulujesz poziomu glukozy, nie odpowiesz adekwatnie na infekcje, nie zmobilizujesz energii rano. Organizm produkuje go codziennie i powinien. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestajemy rozumieć kontekst jego działania. Jak działa kortyzol? Kortyzol jest hormonem mobilizacji. Kiedy rośnie jego poziom, organizm zwiększa dostępność glukozy, nasila glukoneogenezę w wątrobie, uwalnia energię zmagazynowaną w tkankach, zwiększa czujność i koncentrację. To mechanizm adaptacyjny. Kortyzol wpływa też na układ odpornościowy, działa immunomodulująco. W krótkim okresie pomaga regulować stan zapalny. Dlatego syntetyczne glikokortykosteroidy wykorzystujemy w medycynie jako silne leki przeciwzapalne. I bardzo ważna rzecz, która często jest pomijana. Kortyzol ma rytm dobowy. Najwyższy poziom osiąga rano, zwykle od 30 do 45 minut po przebudzeniu. To tzw. Cortisol Awakening Response. Dzięki temu jesteś w stanie wstać, uruchomić metabolizm i wejść w tryb aktywności. Wieczorem jego poziom powinien spadać. Sam fakt, że rano masz wysoki kortyzol, nie jest patologią. To fizjologia. Kortyzol a stres. Stres to nie choroba. To reakcja fizjologiczna. Kiedy pojawia się bodziec stresowy, fizyczny, emocjonalny, metaboliczny, aktywuje się oś HPA i wzrasta poziom kortyzolu. W krótkim okresie to korzystne. Poprawia koncentrację, zwiększa dostępność energii, podnosi szanse przetrwania. Problemem nie jest jednorazowy wzrost. Problemem może być przewlekła aktywacja układu stresowego, ale nawet wtedy nie mówimy automatycznie o chorych nadnerczach. To ogromne uproszczenie. Mit zmęczenia nadnerczy. Tu warto być bardzo precyzyjnym. Termin zmęczenie nadnerczy nie jest uznawaną jednostką chorobową w medycynie opartej na dowodach. Duże towarzystwa endokrynologiczne nie uznają go jako diagnozy. Nie oznacza to, że ludzie nie odczuwają przewlekłego zmęczenia. Odczuwają, ale przewlekłe zmęczenie to objaw, nie diagnoza. Może wynikać z zaburzeń snu, depresji, niedoborów, problemów metabolicznych, przewlekłego stresu psychicznego, zaburzeń rytmu dobowego. Prawdziwa niewydolność nadnerczy, jak w chorobie Addisona, to poważny, rzadki stan medyczny z jednoznacznymi kryteriami diagnostycznymi i laboratoryjnymi. Mylenie zmęczenia z wyczerpaniem nadnerczy zaciera granicę między fizjologią a patologią. Czy wysoki kortyzol niszczy organizm? Przewlekła, patologiczna hiperkortyzolemia istnieje. Klasyczny przykład to zespół Cushinga, rzadkie zaburzenie, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji kortyzolu, najczęściej z powodu guza przysadki lub nadnerczy. To stan medyczny z konkretnymi objawami: centralna otyłość, zanik mięśni, rozstępy, nadciśnienie, osteoporoza, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Ale to nie jest codzienny stres w pracy, to nie jest gorszy tydzień, to nie jest okres egzaminów. Różnica między kliniczną hiperkortyzolemią a zmęczeniem życiem jest fundamentalna. Przewlekły stres może wpływać na zdrowie, to prawda, ale nie oznacza automatycznie, że masz patologicznie za wysoki kortyzol wymagający suplementacyjnej interwencji. Dlaczego kortyzol stał się winowajcą wszystkiego? Bo jest prosty. Jedno słowo, jedno wyjaśnienie, jeden hormon. Łatwiej powiedzieć to przez kortyzol, niż tłumaczyć złożoną interakcję snu, metabolizmu, stylu życia, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. Marketing kocha proste narracje. Zbij kortyzol,
Zresetuj nadnercza. Zrób detoks stresu. Biologia jest bardziej skomplikowana, a uproszczenia często wyprzedzają fizjologię. Podsumowanie. Kortyzol jest niezbędnym hormonem, reguluje energię, wpływa na odporność, ma naturalny rytm dobowy, jest elementem adaptacji do stresu. Problemem najczęściej nie jest sam hormon. Problemem bywa kontekst, przewlekłe obciążenie i styl życia. Zanim uznasz, że to przez kortyzol, warto zadać sobie pytanie, czy nie upraszczamy czegoś, co jest znacznie bardziej złożone. Jeśli cenisz podejście oparte na fizjologii, a nie na hasłach marketingowych, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał komuś, kto też słyszał, że wszystko jest winą kortyzolu. W kolejnych odcinkach rozłożymy na czynniki pierwsze inne popularne mity metaboliczne.